Siemka, ja jestem Adacho i witam was w filmach... póki co w jednym filmie, ale zapraszam was już teraz do kolejnego filmu, który będzie tak samo jak ten, uzupełnieniem rankingów w zasadzie top 10 i bot 10, można tak powiedzieć? Top 10 najgorszych? No bo w zasadzie stworzyłem ranking antagonistów, który jest znacznie bardziej merytoryczny niż to, co robiłem tam 5 lat temu, więc zachęcam was do tego, żebyście obejrzeli te pierwsze filmy, które są początkowymi filmami, gdzie tłumaczę zasady, gdzie tłumaczę wam to, dlaczego właśnie postanowiłem stworzyć kolejny ranking antagonistów, tym razem wypisując wszystkich, biorąc pod uwagę też tych oczywiście, którzy się w przeciągu ostatnich 5 lat w ogóle w oficjalnym Dragon Ballu pojawili. Natomiast widziałem komentarze pytające o konkretne postacie. Gdzie jest postać X? Gdzie jest postać Y? Gdzie jest postać Z? I na niektóre z tych komentarzy odpowiadałem, jednak postanowiłem nagrać 2 dodatkowe filmy. W tej liście, którą tutaj widzicie, jest 47 pozycji. Antagonistów, oczywiście niektórzy się czepiali, Jiren nie był villainem, a gdzie ja mówiłem, że jest villainem? Więc tak jak podzieliłem się tą pierwszą dziesiątką i podzieliłem się tą dolną dziesiątką, chciałbym rozszerzyć te rankingi o kolejną dziesiątkę, czyli miejsca 11-20 i miejsca od w zasadzie 37 do 28, czyli ci prawie najgorsi antagoniści. Czyli takie top 20 najgorszych antagonistów, ale pierwszą dziesiątkę już znacie. I w zasadzie stwierdziłem, że zaczniemy sobie od tego, który prezentuje najwyższy poziom, czyli od miejsca 28 w moim rankingu i będziemy szli niżej i niżej i niżej do coraz to gorszych, więc wiem, że trochę wprowadził się chaos, ale nie miałem zamiaru nagrywać tych filmów. Nagrywam je tylko i wyłącznie ze względu na wasz odzew. Po prostu też wykorzystuję tę okazję do tego, żeby porozmawiać, powiedzieć wam kilka słów na temat postaci, które są dość popularne i chcę zacząć właśnie od tego, powiedzmy, najlepszego, żeby skończyć na najgorszych, bo uważam, że ten film będzie kontrowersyjny. Tak jak uważam, że dziesiątka najlepszych i dziesiątka najgorszych nie były kontrowersyjne, tak ten myślę, że może być trochę kontrowersyjny, ale postaram się uargumentować to swoje zdanie tak bardzo, żebyście stwierdzili, że w sumie to jest w tym trochę racji. Także dzisiaj top 20 najgorszych postaci. Na miejscu 20 znajduje się Bojack. Wygląd Bojacka i tutaj mógłbym też wrzucić tutaj też jego resztę gangu i nawet to byłoby sprawiedliwe, bo tak zrobiłem z Hitersami. Natomiast to nie zmieniłoby za bardzo oceny, bo jedyne co reszta gangu Bojacka dodawała, to jest wygląd. Oni w zasadzie nie mieli nic do dodania do fabuły poza tym, że wyglądali inaczej i też mieli innych przeciwników i może mieli jakieś tam dodatkowe umiejętności. Jeśli chodzi o wygląd, to daję tutaj 3,5 punktu, oczywiście dla przypomnienia skala 5-punktowa, oczywiście z połówkami. Jeśli chodzi o wytłumaczenie danych punktacji, 1 to jest fatalny, 2 to słaby, 3 średni, 4 dobry i 5 rewelacyjny, więc wygląd 3,5 to jest taki średnio dobry wygląd. Ogólnie jestem fanem tego, że mamy tutaj gang, który wygląda inaczej, bo mamy Bujina, który wygląda inaczej, jest inaczej ubrany, Gokua, Bido, Zangia, mamy kobietę, która też trochę powiedzmy rozbija tę bryłę, jeśli chodzi o kompozycję wizualną tego gangu. Bojack oczywiście jest głównym przewodniczącym tego całego stowarzyszenia. Nie wiem, czy mogę ich nazwać rodzeństwem. W niektórych historiach oni są przedstawiani jako bardziej współpracownicy. Starałem się być konsekwentny tutaj, bo w przypadku Hitersów dałem 4 za wygląd i w przypadku Bojacka moglibyście powiedzieć, ok, dlaczego Hitersi jako gang też zróżnicowany dostał 4, a Bojack i jego gang dostali 3,5. Mimo tego, że też jest ich wielu i też wyglądają zupełnie inaczej. Jest to kwestia personalnego postrzegania designów i też tego, jak podobają mi się kolory, a w zasadzie jak nie podobają mi się kolory. Gdyby Bojack i jego gang byli pokolorowani inaczej i gdyby mieli nieco bardziej, powiedzmy, przekonujące fryzury, bo tutaj jest naprawdę mocna inspiracja jakimiś zespołami rockowymi z lat 80. albo w ogóle Modern Talking, Sherry Lady, no Bojack i ta jego ruda plereza to jest coś, co myślę, że tych punktów w stylu Bojackowi odejmuje. I tak się składa, że ja do rudych nic nie mam. Mam nawet bardzo dobrego kumpla, który jest rudy. Zresztą niektórzy z was go znacie. Ale mówię tutaj o tym, że ten aspekt kolorystyczny trochę do mnie nie przemawia. Charakter, no oni tak naprawdę byli mało angażujący. Bojack był w zasadzie gościem, który miał bardzo prosty charakter. Nie jestem w stanie wymienić dodatkowej zalety tyczącej się jakiejkolwiek innej postaci z gangu Bojacka, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę charakter. To była po prostu taka zgraja ludzi o podobnych motywach, o podobnych poglądach. Mało, w zasadzie to tutaj też jest kwestia tego, że wystąpili tylko w filmie kinowym, więc tutaj nawet nie było za bardzo czasu na to, żeby rozwinąć ich jakoś fabularnie, ale
Pod kątem fabuły daję im 3, ponieważ doceniam próbę wytłumaczenia pojawienia się tego klanu Hery. Nie jest to mimo wszystko historia, która jest jakoś bardzo dobrze wytłumaczona, bo nadal musimy sobie po prostu uwierzyć na słowo, że skądś oni się wzięli, nie znamy ich rodzinnej planety, nie wiemy dlaczego są w stanie się transformować. Mamy tutaj po prostu pewną rasę, która została zapieczętowana w planecie północnego Kajo i zostali uwolnieni, kiedy Cell wybuchł podczas Cell Games, więc doceniam tę próbę. Jest to przynajmniej chęć wytłumaczenia, skąd się oni wzięli, ale jest to raczej próba wytłumaczenia, jak oni się uwolnili. Ale nie wiemy, jak tam zostali zapieczętowani, w jaki sposób. To też próbują wytłumaczyć fanowskie mangi, no ale oczywiście za to punktów nie będę przyznawać. Motywy 2, bo mamy tutaj zwykłe panowanie, sianie, zniszczenia i tak dalej, przyjmowanie kolejnych planet. Jada, jak to się mówi. Idziemy dalej. Powiedzmy miejsce 19 od końca. Dr. Mew znajduje się na miejscu 19, suma punktów to 10,5, za wygląd daję mu 2, no chyba nie muszę drugi raz z rzędu mówić o jakiejś rudej plerezie. Tutaj mógłbym powiedzieć, że co oni w tym Toei mają z rudymi plerezami, ale Bojacka jego gang zaprojektował Toriyama. W przypadku Dr. Mew jestem już wręcz prawie pewien, że Toriyama nie projektował, bo pamiętam, że robiłem odcinek o wkładzie Toriyamy w Dragon Ball GT i tam Dr. Mew nie było. Natomiast jeśli chodzi o jego wygląd, to wygląda on dość przekombinowanie. Jest w zasadzie tutaj za dużo kolorów, które ze sobą się gryzą. Jest po trochu wszystkiego i to mi się po prostu w tym gościu nie podoba. Te elementy jego ciała, jego ubioru, jego postury to są dość losowe zbitki jakichś kształtów i kolorów, więc nie jestem tego fanem, natomiast nie jest to coś odrażającego, jest to raczej komiczne. Charakter 3, ponieważ mieliśmy gościa, który trochę był bardziej przebiegły niż jakiś tam typowy villain. Mimo wszystko Dr. Mew raczej był gościem dość paskudnym. Ja rozumiem, że taka była jego rola w fabule. Mimo wszystko są antagoniści, którym jestem w stanie za charakter dać 4 czy 5. W przypadku Dr. Mew to raczej nie było aż tak złożone. Fabuła 3,5. Jestem fanem tego, w jaki sposób mamy tutaj to napisane, ale tylko częściowo, bo tak, ostatnio śmiałem się z tego, że mamy... Śmiałem się z tego w kontekście Doltakiego, że mamy bardzo skomplikowaną tę hierarchię w przypadku Dr. Mew i tych wszystkich osób, które były spokrewnione. Tam jeszcze nawet zapomniałem o ludzie. Mieliśmy braci Para, Muchi, Lud, Doltaki. Mieliśmy jeszcze Rildo, który był tym gościem, takim generałem na planecie M2 i na samej górze stał Baby, mimo tego, że myśleliśmy, że to Baby został stworzony przez Dr. Mew, a tak naprawdę Baby zaprojektował Dr. Mew, żeby ten pozwolił mu osiągnąć tę swoją nieco bardziej rozwiniętą formę, więc fabularnie jest to rozwinięte i oczywiście nawiązuje do rasy Cufulian, czego jestem wielkim fanem, więc tutaj jest to dotknięte trochę w mój czuły punkt, bo wątek rasy Cufulian jest ukłonem w stronę historii Dragon Balla, tej historii w sensie odległej przeszłości, tego momentu w świecie Dragon Balla, który jest dla mnie bardzo interesujący, więc tak jak mówię, jest to dotknięcie mnie w mój czuły punkt, bo uważam, że Cufulianie to jest zaprzepaszczony potencjał, albo inaczej, jeszcze niewykorzystany, nie powiem, że zaprzepaszczony. Bardzo bym chciał, żeby w Dragon Ballu Super wątek Cufulian został poruszony, natomiast to jest coś, na co jeszcze czekamy, ale w przypadku fabuły Dr. Mew jestem w stanie docenić, że to zostało jakkolwiek tutaj wplątane. Nie jakoś wybitnie, natomiast cieszę się, że ta rasa została wspomniana. No i motywy. Ogólnie za zemstę dałbym 3, ale tutaj nawet nie jest to zemsta, tylko po prostu zbudowanie Baby'ego. To nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jego motywem była zemsta, bo to nie on tworzył Baby'ego, tylko Baby tworzył Dr. Mew, czyli to Baby chciał się mścić, no nie? Tak to w sumie sobie tłumaczę. Więc ogólnie dałbym 3 punkty, natomiast biorąc pod uwagę, że ten motyw Dr. Mew nie był w sumie jego motywem, odejmuję ten 1 punkt i zostaje to na 2, więc 10,5 punktu. Są jeszcze 2 postacie, które mają 10,5 punktu, natomiast ogólna klasyfikacja oczywiście w pierwszej kolejności bazowała na sumie punktów, ale jeśli suma punktów była identyczna, to patrzyłem na punkty za fabułę, a jeśli punkty za fabuły były identyczne, to potem za motywy, a potem już sam osobiście jakby deklarowałem, kto będzie pierwszy, kto drugi. Mimo wszystko mamy tutaj postacie, które są do siebie troszeczkę podobne. Mówię o 2 kolejnych miejscach. Zaczynamy od miejsca, powiedzmy, 18 od końca, czyli Turles. Tak, wiem, że Turles jest swego rodzaju memem u mnie na kanale, memem raczej związanym z Dokkanem, a nie w ogóle z samą postacią Turlesa. I za wygląd daję mu 3, ponieważ jest to tak naprawdę Goku i to nie jest tak, że wygląd Goku jest dla mnie średni. To jest raczej kwestia tego, że jest to w zasadzie gość, który za bardzo się nie różni od Goku. Ja rozumiem, że on ma troszeczkę inną karnację, ma inny kolor zbroi, jest delikatnie inny,
ale to nadal jest Goku i możecie się zastanawiać, ile w takim razie dałem Zamasu punktów, nie? Skoro mieliśmy Goku Blacka. Zamasu dostał 4 punkty, bo Zamasu to nie jest tylko Goku Black, no nie? Zresztą ten motyw kolorystyczny był nieco ciekawszy, plus jeszcze dochodziły te boskie atrybuty pokroju potary i pierścienia. W przypadku Turlesa jest to bardzo proste i tutaj za bardzo nie ma próby uatrakcyjnienia tego wyglądu. Charakter 2,5, tyle samo co w przypadku Bojacka i w zasadzie podobne rzeczy mógłbym na temat charakteru Turlesa powiedzieć. Trochę odpychający, nic szczególnego, nic specjalnego. Mieliśmy wiele razy postacie z takim paskudnym charakterem, pewnym siebie, próbującym dominować innych i tak dalej, i tak dalej. Fabuła 3. Geneza, powiedzmy, skąd się Turles wziął. W zasadzie skąd się wziął. No wiadomo, że był jednym z Saiyan, ale jak doszedł do tego momentu, który widzieliśmy w filmie. Historia jest dość, nie chcę powiedzieć skomplikowana, natomiast widać tutaj nieco więcej napracowanka. Nie jest to aż tak porywające, żebym dał tutaj 4 punkty za to, że to jest dobre, ale Turles jako jeden z Saiyan, którzy przeżyli tę zagładę ze względu na to, że po prostu nie odpowiedzieli na rozkaz Frizy, natrafił na planetę, na której znalazł ten owoc i sobie zaczął go gryźć i zaczął się wzmacniać i za pomocą jakiejś tam technologii też był w stanie wskrzesić braci Moshnów, zwerbował po prostu swój gang. I mieliśmy takiego pirata, który postanowił troszeczkę żyć w sumie jak do tej pory, czyli podbijać planety, ale robić to na własną rękę i mieć przy okazji jakieś swoje wojsko. No i dodatkowo cały czas gryźć ten owoc. Jakby doceniam postaranko, ale nie jest to po prostu średnie, ok? Dlatego daję 3 punkty. Za motywy, no wiadomo, tutaj za bardzo Turles nie był ambitną jednostką, podbijanie, zyskiwanie większej siły i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej na kolejne miejsce. Nieco niżej w moim rankingu jest Slug, ale jeśli zwrócicie uwagę na to, ile punktów dałem za fabułę, za motywy i w ogóle ile punktów jest w sumie, jest to taka sama ilość. Nie jestem w stanie zdecydować, kogo wolę mniej, kogo wolę bardziej. W przypadku Sluga nieco mniej punktów daję za wygląd, ponieważ mamy tutaj sytuację podobną jak z Doktorem Mew, czyli trochę za dużo różnych kolorów, trochę za dużo elementów, które się ze sobą gryzą. Czasem prostota jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku Sluga mamy tego za dużo. Za charakter daję 3 punkty. Tutaj jestem trochę tknięty w mój słaby punkt, bo Slug troszeczkę przypominał charakterem Piccolo Daimao, chociaż on, z tego co pamiętam, był nieco bardziej zły, bo Piccolo Daimao po prostu nie zabijał swoich podwładnych, byli oni mu oczywiście potrzebni do jego celów, ale pamiętam, że Piccolo Daimao trochę zafrasował się, kiedy okazało się, że Tamburyn został zabity. W przypadku Sluga takiej refleksji nie pamiętam. Jeśli chodzi o fabułę, mamy tutaj raczej dość standardowy motyw. Mimo wszystko jestem w stanie go delikatnie docenić. Daję za to 3 punkty. Nameczanina, który urodził się zły, nie? I mimo tego, że jest to naprawdę ciekawy motyw, bo ja chętnie wróciłbym do takich czasów, kiedy mamy Nameczanina jako złą postać, jako jakiegoś antagonistę. Sam Kokła miesiące temu nagrywałem odnośnie tego. Oczywiście tylko teoretyzowałem, czy Piccolo mógłby wrócić do roli antagonisty w Dragon Ballu, albo jakikolwiek inny Nameczanin. Slug jest takim pomysłem i tutaj to rozwiązanie fabularne, że mamy pewnego rodzaju mutację, trochę przypomina Broly'ego, ale niestety nie jest to pogłębione. Nie jest to wytłumaczone, w jaki sposób ta mutacja nastąpiła. Trochę ten film oczywiście też na początku próbuje tłumaczyć, ale to jest wszystko takie... Te filmy z Dragon Balla Z mają to do siebie, że one poświęcają dosłownie 5 minut pierwsze na tłumaczenie, skąd się wzięła postać, a reszta to już jest bitka. I trochę sama postać na tym cierpi. Motywy 2, no bo tutaj wielkich szaleństw nie ma. Idziemy dalej. Top 16 od końca. 16 miejsce od końca to jest Hirudegarn. 10 punktów w sumie. Tutaj, jak widzicie, są 2 żółte oceny, natomiast to charakter. No, mamy typowego kaiju, nie? Potwora, który jest bezmózgą, bestią, krzyczącą, próbującą niszczyć. Więc tutaj za charakter od razu wam mówię, zresztą widzicie, że daję 1, ale podoba mi się jego wygląd i też fakt, że mamy tutaj 2 części Hirudegarna. Była to postać wyglądająca nieco ciekawiej, też przypominał trochę Owada, no i miał kilka form. Mieliśmy dolną część, górną część, potem ten Hirudegarn przeszedł transformację. Podobnej sytuacji w Dragon Ballu nie mieliśmy, więc jestem w stanie to docenić za to 3,5 punktu. Charakter, tak jak powiedziałem, 1. Fabularnie też daję 3,5, bo podoba mi się motyw pokazania innej rasy, tych Konatsan. Nie mamy aż tak wielu szczegółów tyczących się tamtej rasy. No jeśli mielibyśmy spojrzeć na dobry przykład przedstawienia historii wprowadzającej do filmu, to myślę, że tutaj warto wspomnieć o Dragon Ball Super Broly. Wiadomo, ten film przedstawiał rasę Saiyan, którą już jako tako znaliśmy, ale mieliśmy dosłownie pół godziny filmu na zbudowanie historii i wprowadzenie do tego, dlatego wiedzieliśmy, że ta walka, która nastąpi, jest walką, która ma jakąś stawkę.
w tych filmach Dragon Balla Z często jest właśnie tak, że tak jak powiedziałem, Slack, Turles czy Bojack. W przypadku Bojacka to trochę dłużej trwało, ale w zasadzie to ten turniej trwał na początku długo, a sam... No nawet nie, w przypadku Bojacka to mieliśmy tak, że turniej trwał, Bojack z gangiem się pojawili, 2 słowa na ich temat i bitka. Tutaj trochę więcej uwagi było poświęcone historii, też fakt, że mieliśmy w trakcie filmu lekką retrospekcję i jest to motyw nieco bardziej oryginalny, bo mamy 2 połowy zapieczętowane w 2 braciach. Okaryna, też dość interesujące, bo instrumentów muzycznych w Dragon Ballu nie ma często, za to daję 3,5 punktu. Teraz w sumie tak myślę, że może powinienem dać też 1 za motywy, albo 1,5 w przypadku Hirudegarna, bo sam Hirudegarn był gościem, który niszczył, natomiast Hoi, jeśli mielibyśmy tutaj dać Hirudegarn ukośnik Hoi, bo Hoi też w pewnym sensie był antagonistą tamtego filmu, samo wskrzeszenie Hirudegarna było czymś unikatowym. Więc jeśli miałbym się obronić, teraz tak sobie myślę, że może ta 1 ocena to jest coś, co bym zmienił, ale okej, niech będzie. To i tak byłoby 9,5 punktu najwyżej, więc ta postać znalazłaby się w rankingu, tylko po prostu na innym miejscu. Ale okej, idziemy dalej. Na miejscu 5 od końca znajduje się Rildo. Rildo jest w zasadzie średnio słaby po całej długości. Za wygląd daję mu 2,5 punktu, bo mimo tego, że miał kilka form, to wyglądały one jak jakieś po prostu, no nie obrażam Transformersów, ale jakieś zabawkowe Transformersy, jak jakieś takie ludziki pokroju Baza Astrala. Mimo wszystko ja tego Rildo lubiłem. To jest przykład postaci, która ma ciekawe umiejętności, prezentuje poziom mocy, który da się respektować, bo Goku tam porównywał go do Majin Buu, więc jego pewny siebie charakter jest nieco bardziej zjadliwy. Poza tym on też był gościem, który miał swoją rolę w historii, był tym generałem, był odpowiedzialny za utrzymywanie porządku. Na planecie M2 mieliśmy też oddział Sigm, których w sumie nie brałem pod uwagę, bo stwierdziłem, że nie są warci tego, żeby wrzucać ich do tego rankingu. Rildo byłem w stanie nieco bardziej polubić, ale nadal to jest poziom średni. Fabuła 2,5, bo w zasadzie gość, no jest i tyle, nie? To w zasadzie no co, on jest maszynowym mutantem, tak? Tyle jeśli chodzi o jego fabułę. Nie wniósł nic ciekawego do historii pod kątem rozwinięcia lora, nie miał też zbyt wielkiego wpływu na samą fabułę, bo Goku praktycznie go pokonał, wszystko to co Rildo zrobił zostało cofnięte, no a na samym końcu się okazało, że tak naprawdę to Baby był już w środku jego ciała, więc Rildo można powiedzieć, że był tylko i wyłącznie naczyniem. Motywy 2, no bo gość sam większych ambicji nie miał. Idziemy dalej. 4 od końca miejsce, czyli można powiedzieć, że top 14 najgorszych antagonistów. Super 17. Za wygląd daję mu 3,5, ponieważ jest to dość ciekawy motyw połączenia 2 androidów, ale jak sami widzicie, fabularnie nie jestem w ogóle fanem tego, że to zostało, że w ogóle to powstało, od tego zacznijmy. Wizualnie jestem w stanie zdzierżyć tego gościa, no to jest wygląd średnio dobry. Nie do końca rozumiem wszystkie wybory kosmetyczne, które kierowały twórcami Androida 17, ale jestem w stanie docenić to, że wygląda on poprawnie, nieprzekombinowanie, chociaż jak gdybym miał go rysować, to chyba bym zaprojektował go nieco inaczej. No i też miał ciekawe umiejętności momentami, bo chociażby ten pistolet maszynowy z wyciąganej ręki, trochę podobnie do 16, ale nie do końca, bo 16 inne ataki wykonywał, no nie? Charakter 3 był trochę zabawny. W angielskiej wersji dubbingowej to jest ten tekst, który jest memem. Nikt nie może mnie pokonać, kiedy jestem Super 17. Niby z jednej strony był typowy, ale też mieliśmy ten motyw absorbowania energii. To było ciekawe, też 17 prowokował w pewien sposób Goku. Ta jego pewność siebie mogła być usprawiedliwiona i tak naprawdę to był nadal silny przeciwnik, tylko miał słaby punkt, no bo podczas absorbowania energii się odsłaniał. Mimo wszystko w ogóle nie jestem fanem tego, że ta postać powstała. Dr. Mew spotkał się z doktorem Giro, stworzył Hellfightera i tak jak sam fakt tego, że Dr. Giro będąc w piekle był w stanie, być może nawet z pamięci, dać doktorowi Mew wskazówki do tego, jak stworzyć Hellfightera 17 i nawet w miarę podobało mi się to, że ten ziemski Android 17 był podatny na wpływ tych fal, które oni mu wciskali do głowy, mówili, jesteś zły i musisz nam tutaj pomóc. Tak nie do końca czaję, dlaczego Hellfighter 17 wyglądał dokładnie tak samo. Ja rozumiem, to było wygodne dla fabuły, ale przecież Lapis to był chłopak, który wyglądał w ten sposób i on tylko został delikatnie zmieniony cybernetycznie, a Hellfighter 17 wyglądał dokładnie tak samo i w zasadzie nie do końca czaję, jakim cudem oni stworzyli go takiego samego. Ale okej, macham już na to ręką. Potem oni się w zasadzie z jakiegoś dziwnego sposobu połączyli, mimo tego, że to nie była żadna technika fuzji, tylko po prostu
stanęli za sobą, mieliśmy wybuch i nagle powstało coś takiego, no to w ogóle nie miało sensu. Tak jak Cell absorbował i zmieniał formę, okej, Cell był biologiczną istotą, która absorbowała, przejmowała cechy, Buu zresztą podobnie, ale W17, nie, dobra, bez sensu. Motywy 2, bo po prostu zemsta chciał niszczyć i Mew się bardziej chciał mścić, nie? Z Zero, a tutaj mieliśmy gościa, który chce niszczyć, także 2. No i tutaj przechodzimy do chyba największych kontrowersji, ale tak mi wyszło. Tak mi wyszło. Na miejscu 3. od końca, czyli w zasadzie 13. od końca, bo to nie jest 10 najgorszych, tylko prawie najgorszych. Na miejscu 13. od końca znajduje się Majin Buu. Pytaliście, gdzie jest Majin Buu? No tutaj właśnie, 9,5 punktów w sumie. I już tłumaczę, żebyście się nie gniewali na mnie, dlaczego tak nisko. Za wygląd oddaję mu 3,5 i mówię tutaj w zasadzie o wszystkich formach Buu. Ja wiem, że Buu potem był nieco bardziej wygadany, ale to była raczej kwestia tego, że on przejmował charakter kogoś innego, a sam z siebie nie miał charakteru, ale o wyglądzie najpierw. Daję mu tutaj 3,5 punktu, bo tak jak sam wygląd początkowego Buu mi się nie podoba, nie jestem fanem tego, jak wyglądała Majin Buu saga w niektórych aspektach i fakt, że mamy gościa, który pojawia się w takich, a nie innych okolicznościach i jest trochę karykaturą z antagonisty, nie do końca mi to siedzi. Potem oczywiście mieliśmy złego Buu, Super Buu, Kid Buu, Buhana i te wszystkie różne formy pośrednie, które wynikały po prostu z pochłaniania różnych innych osób. Zresztą sam gruby Buu jest wynikiem pochłonięcia Daika Yoshina, więc jeśli mielibyśmy oceniać Buu, to warto byłoby go oceniać na bazie tego, jak wyglądał w formie Kid Buu. No i tutaj nadal podtrzymuję tę ocenę. Ja jakby pokazuję wam tutaj obrazek grubego Buu, ale chodzi mi w ogóle o Majin Buu, bo w ogóle o Buu we wszystkich formach. Za charakter daję 2, bo gdybym miał oceniać Kid Buu, to dałbym 1, ale mieliśmy zalążki charakteru w innych formach. I mimo tego, że na przykład wiecie, sam gruby Buu momentami był zabawny, jak chociażby ubierał się w piżamkę, spał, mył zęby, to było zabawne. Tyle, że ja tutaj nie jestem w stanie docenić tej postaci aż tak bardzo, ponieważ to nie jest jego charakter. Shin bezpośrednio mówił, że Buu stał się łagodny przez Daika Yoshina. Więc to, co my widzieliśmy, to było swego rodzaju połączenie charakteru Buu i charakteru Daika Yoshina. I okej, niektórzy z was powiedzą, że to nie jest sprawiedliwe, co ja teraz robię, ale tak jak mówię, sam Majin Buu, ten czysty Majin Buu, Kid Buu, dostałby ode mnie 1, bo jest gościem bez większego charakteru. Ewentualnie może dałbym 1,5, bo momentami to było zabawne, że na przykład zasypiał tak po prostu i to tyle. To było niespodziewane. Za fabułę daję 2 i możecie się dziwić, dlaczego aż tak nisko. Mamy kilka wersji powstania Buu. Pierwsza to ta, która padła w mandze Dragon Ball, kiedy Shin mówił, że BBD stworzył Buu, a potem Babidi próbował go jakby obudzić. Potem Toriyama w wywiadzie powiedział, że w zasadzie Buu istniał od time immemorial, w cudzysłowie, czyli od zarania dziejów. Jakby krąży taka miejska legenda, że on jest pierwotną siłą, która narodziła się wraz z powstaniem wszechświata, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. W tym wywiadzie chyba Toriyama tak nie powiedział. On chyba po prostu powiedział, że od time immemorial. I potem wchodzi jeszcze Dragon Ball Daima, które zmienia pierwszą wersję mangową, bo to nie BBD stworzył Majin Buu, tylko Marba na prośbę BBD'ego, tylko po prostu zostało to takie info zostało puszczone, że to BBD stworzył, bo Marba chciała pozostać incognito. Więc okej, może nie jest to sprawiedliwe, że biorę pod uwagę też ten wywiad, ale nie do końca nawet biorę pod uwagę ten wywiad, tylko raczej te dwie wersje, które się ze sobą gryzą, Dragon Ball Daima i Dragon Ball Z, w zasadzie manga i Dragon Ball Z też. I jeśli mielibyśmy nawet trochę pójść dalej i zobaczyć, jak Marba tworzyła Ku i Du i dojść do wniosku, że Buu był tworzony w podobny sposób, czyli jakaś tam była esencja, bla bla bla, ziarenko, może nie ziarenko Saibamena akurat, ale coś tam było włożone do tego kotła, to nie jest to aż tak intrygujące. Już wolałbym, żeby ta wersja z wywiadu była najbardziej aktualna, natomiast to nie jest coś, co padło w mandze, więc no mówię, nie jest to do końca sprawiedliwe, żebym to brał pod uwagę, bo to akurat może by tę ocenę trochę podniosło, nie wiem, do 2,5. Motywy Buu nie były skomplikowane, tego Kid Buu, ale daję tutaj jeszcze jeden dodatkowy punkt, bo ogólnie Kid Buu był bezmózgim gościem, który chciał niszczyć, okej. Ale daję tutaj dodatkowy punkt właśnie za to, że mieliśmy różne wersje Buu. W niektórych wersjach Buu miał inne nieco motywy, troszeczkę inaczej, bo gruby Buu chciał jeść słodycze, troszeczkę się bawić, był nieco bardziej podatny na wpływy, więc te jego motywy się zmieniały. I ja rozumiem, że tę postać można lubić za to,
za niektóre sceny, za to jak się zachowywała, za to, że była w sadze, w której mieliśmy fajne momenty, za to, że może wygląda fajnie, że ma ciekawe techniki, to też tutaj zostało wzięte pod uwagę, ale to jest jedna tylko składowa, te jego ciekawe techniki, to, że jest się w stanie regenerować i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tego dorzucić do charakteru, fabuły czy motywów, dlatego ta ocena ogólna jest niska, ale jak pójdę dalej, to myślę, że kolejna część osób się na mnie zezłości, a być może będzie część osób, która się zezłościła już teraz, a teraz się zezłości jeszcze bardziej, bo na miejscu 12 znajduje się Broly z Dragon Balla Z. Ale jak widzicie, jest tutaj zielona ocena, bo uważam, że wygląd i to, w jaki sposób Broly się prezentował, jego aparycja, jego prezencja, jego techniki, w zasadzie techniki, jego moc, to było dobre, ok? To było dobre. Daję tutaj 4. Ile dostał za wygląd Broly z Dragon Balla Super? Też 4. Jestem tutaj konsekwentny. Obie postacie dostały 4. Tylko że Broly z Dragon Balla Super dostał więcej punktów w innych kategoriach, bo w przypadku Broly'ego z Dragon Balla Z jego charakter jest, przed transformacją jest nudny, nawet bym powiedział, że lekko żałosny, a po transformacji jest bardzo prostolinijny. Na pewno Broly z Dragon Balla Z rozmawia więcej. Uważam, że to jest trochę w pewnym sensie i dobra rzecz, i zła rzecz. Trochę paradoks, ale Broly z Dragon Balla Super, będę tutaj porównywał te dwie postacie, bo pewnie będzie sporo osób, które powie, że niesłusznie jadę po Dragon Ballu Z. W zasadzie nie jadę tutaj, tylko próbuję wam to uargumentować. Dlaczego Broly z Dragon Balla Z był lepszy, bo mówił, a Broly z Dragon Balla Super nie mówił i tylko krzyczał i był bezmózgim gościem. Okej. Posłuchajcie, Broly jako ogólnie postać jest tą mutacją, tą anomalią, która transformuje się, która ma aż wylewającą się z niego ki i trochę właśnie bardziej pasuje mi to, że on traci nad sobą panowanie i traci na tyle świadomość, że nie jest w stanie artykułować swoich myśli. A kiedy ja widzę Broly'ego z Dragon Balla Z, który z jednej strony trochę traci nad sobą panowanie, w takim sensie, że jego ki jest maksymalna, że aż z niego wypływa, że nie jest w stanie jej pomieścić i nadal jest w stanie spokojnie mówić i tam grozić innym, nawet jak dla niektórych jest to fajne, to z perspektywy czasu uważam, że to jest po prostu jednocześnie dobre i złe, bo wolę postacie, które mówią, ale w przypadku Broly'ego trochę mi to się gryzie, jeśli rozumiecie, o czym mówię. Mimo wszystko idę dalej. Fabuła, sam pomysł na to, że mamy Saiyanina, który jest mutacją, który jest anomalią, tak jak powiedziałem, który urodził się z wysokim poziomem mocy, który też przeżył wybuch planety Vegeta, to jest dla mnie naprawdę bardzo fajne i tutaj dałbym więcej punktów, nie chcę mówić ile, ale więcej znacznie, ale w przypadku Broly'ego Dragon Balla Z jest rzecz, która siedzi we mnie do dzisiaj. Mamy ten płacz Kakarota małego. Jestem już przyzwyczajony do tego, że w moim kierunku są stosowane jakieś nawet czasem obelgi za to, że ja nie rozumiem Broly'ego z Dragon Balla Z. Może nie rozumiem. Staram się wam wytłumaczyć, w jaki sposób to widzę, ale ja tego do dzisiaj nie kupuję. Że mamy płacz, który sprawił, że Broly w sobie zakorzenił taką chęć zemsty, mimo tego, że on tak naprawdę nie powinien w ogóle pamiętać tego imienia, nie? Okej, może sam płacz powinien w nim wywoływać jakieś emocje, ale to był taki wczesny etap jego życia, że to jest bez sensu, bo on sam jako dziecko płakał, więc to... No to jest głupie i to też wpływa na jego motywy, bo oczywiście to był element fabuły, który obniża ten bardzo ciekawy motyw anomalii i gościa z wysokim poziomem mocy, który jest po prostu mutacją. Motywem Broly'ego, oprócz tego, że chce niszczyć, za to byłaby 2, jest to, że chce też się zemścić na płaczącym Kakarotto. Za samą zemstę dałbym 3, za niszczenie dałbym 2, ale no to wszystko wiąże się z tym, że gość chciał po prostu zniszczyć płaczącego Kakarotto po tylu latach. Sorry. 9,5. I w zasadzie, jeśli pamiętacie ostatni film, to wiecie, kto był na miejscu 11. Czyli dzisiaj najgorszy, ale nadal jest to miejsce 11 od końca. Magenta i Hedo. Ostatnio wam pokazałem te plansze i w sumie nie wytłumaczyłem dlaczego, bo to nie był ich film, więc teraz pokrótce wam tylko wytłumaczę. Hedo i Magenta, no obaj wyglądają dość żałośnie. Hedo jest... Nie chcę tutaj jakby obrażać kogoś, kto wygląda podobnie, ale Hedo nie nadaje się na antagonistę pod kątem swojego wyglądu. Frieza też nie jest wysoki, nie? Ale Magenta... Mam przed oczami scenę, kiedy on ucieka razem z Karminem po tym, jak już gammy przejrzały na oczy. To jest pokoleniowa strata aury.
Magenta oczywiście wygląda tak, bo ma to w pewnym sensie budzić śmiech, to ma być humorystyczne, ale on nie wygląda poważnie. Charakter 2, bo tak naprawdę tutaj jeśli mielibyśmy Hedo i Magentę wrzucić do jednego garnka, Magenta był paskudny i w zasadzie nie miał zbyt mocnych argumentów ku temu, żeby czuć się tak pewny siebie, nawet mimo tego, że miał to ciało modyfikowane. A Hedo, nie podobało mi się pod kątem charakteru Hedo to, że on wiedział, że robi źle, a i tak dał się manipulować. I to też wyszło pod koniec filmu. Chciał po prostu pieniądze na robienie androidów i wiedział, że robi źle, ale mimo tego, że był piekielnie inteligentny i miał ten wywiad Hachimaru, dzięki niemu wiedział wszystko, to nie mógł tego Hachimaru na przykład puścić nad korporację Kapsuła i zobaczyć, że tam wcale nie ma jakichś planów zniszczenia świata, tylko Bulma sobie niańczy dziecko, Trunks odrabia lekcje i to jest normalna rodzina, w miarę normalna rodzina, nie? To jest coś, co jest dużym brzemieniem w moich oczach na postaci Hedo. Fabularnie daję trójkę za to, że mamy tutaj wrzucenie drzewa genealogicznego doktora Zero i też Marszałka Czerwonego, więc mimo tego, że wielkim fanem Armii Czerwonej Wstęgi nie jestem, to jest to wytłumaczone. Mangowa saga Superhero też dodatkowo wytłumaczyła Hedo, więc za to jestem w stanie wrzucić dodatkowy punkcik. Mimo wszystko, tak jak mówię, RR to nie jest mój konik, więc za to nie dam więcej punktów, bo po prostu to mi aż tak bardzo nie siedzi. No i motywy 2, przejęcie świata, bla bla bla. W przypadku Hedo to nawet było nieco bardziej płytkie, bo on chciał po prostu stworzyć androidy, ale generalnie to nie było coś, co moim zdaniem było ambitnym motywem, więc za to punkty 2, w sumie 9. Także tak wygląda kolejna dziesiątka. Top 20, w zasadzie dolną 20 najgorszych antagonistów już znacie. Znacie też dziesiątkę najlepszych moim zdaniem. Niedługo porozmawiamy sobie o kolejnej dziesiątce, czyli to top 10 uzupełnię o kolejną dziesiątkę, miejsca 11-20. Póki co, czekam na wasze komentarze. Nie powiem, że się boję, bo już tyle komentarzy niemiłych i w ogóle komentarzy przeczytałem w swoim życiu, że po prostu jestem bardziej ciekaw tego, czy jakakolwiek moja argumentacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę Buu i Broliego, chyba dwie najbardziej popularne tutaj pozycje, trafiła do was. Jeśli nie, trudno, to tylko moja opinia. Żyjecie dalej. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.